No dobra, no to siemandero, cześć. Ja jestem Ekstrogacie, kanał Łowców Niewygód. Kanał, który staram się opowiadać troszeczkę o motocyklach. No i mam dzisiaj dużo bardzo motocykli. Tak naprawdę korzystając z okazji, że jestem u Adama z firmy Love4Ride, firmy, która zajmuje się wycieczkami motocyklowymi i wynajmem motocykli. No mam możliwość dosiąść kilku przynajmniej sprzętów na dłuższy czas, co się rzadko zdarza. Tak naprawdę wszystkimi nimi już jeździłem, ale tutaj miałem możliwość bezpośrednio sobie tak sobie porównać. Jednego dnia jeden, drugiego dnia drugi, a czasem zdarzało się nawet tak, że w ciągu dnia zmieniałem się między nimi. No i dzisiaj taki odcinek będzie porównawczy, ponieważ rzadko jest taka okazja, żeby mieć szereg motocykli obok siebie i móc sobie łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak łatwo wydać 100 000 złotych albo i więcej i tak naprawdę, który z tych motocykli warto kupić za te pieniądze, bo słuchajcie, 100 000 złotych to jest cała masa szmalu. I po kolei spróbuję Wam troszeczkę omówić, co uważam i moje własne zdanie, bazując trochę na jakimś tam doświadczeniu, które gdzieś zdobyłem w trakcie mojej motocyklowej przygody. Oczywiście bierzcie na to poprawkę, iż potrzeby człowieka są i różne, każdy ma inne podejście. Moje odczucia mogą być też bardzo mocno subiektywne. Tym niemniej postaram się na tyle, na ile będę mógł, pokazać Wam pewne szczegóły albo cechy danego motocykla, które mogą być dla Was ważne. Postaram się po prostu je gdzieś tam wyłuszczyć. I teraz tak, może zaczniemy sobie po kolei od tych motocykli. Przejdźmy do Tigera. Tiger 1200. Oczywiście tu mamy wszystkie same litrowe i ponadlitrowe sprzęty. Tiger 1200 w wersji GT Pro jest najtańszą z opcji, którą tutaj możecie nabyć. To jest cena około 80 kilku tam tysięcy złotych. Ja oczywiście nie pamiętam jak zawsze wszystkich dokładnych danych. I co dostajemy, słuchajcie, w zamian? Dostajemy motocykl dużej klasy, 1200 pojemności, silnik 3-cylindrowy, rzędowy. Silnik z tym wykorbieniem T-Plane i to sprawia, że on tak już sobie fajnie dźwięczy, troszeczkę już nie tak gwizdże mocno, chociaż też gwizdże, ale troszeczkę dźwięczy. Ja osobiście jestem wielkim fanem wersji Rally Pro i na pewno gdybym dla siebie wybierał, bym wziął wersję Rally Pro, która troszeczkę jest bardziej enduro i w moim charakterze, a poza tym wizualnie podoba mi się o wiele bardziej. Ten motocykl jest dla mnie bardzo dobrym motocyklem. I myślę też, że mocno niedocenianym obecnie na rynku, ponieważ nie widzę ich za dużo, żeby się sprzedawały. Mnóstwo ludzi kupuje Afryki, mnóstwo ludzi kupuje BMW i wiele innych, natomiast bardzo mało ludzi, mam takie wrażenie oczywiście, kupuje Tigera. Uważam, że on zasługuje na to, żeby go wziąć pod uwagę bardzo, bardzo mocno. Powiem Wam, jakie są jego główne cechy. Jedną i największą cechą, albo takim słowem, które najbardziej definiuje Tigera 1200, czy to w wersji Rally Pro, czy GT Pro, to jest komfort. To jest najbardziej komfortowy motocykl klasy Adventure podróżniczy, jaki tutaj z całego szeregu jaki jest. Moim zdaniem chyba na rynku nie ma bardziej komfortowego motocykla. Co sprawia, że jest najbardziej komfortowy? Mega turbo fajne kanapy, zarówno dla pasażera, jak i dla kierownika. Dodatkowa rzecz, tu mamy zawieszenie Showa. Ta wersja Era, wprawdzie ona się to nie nazywa Era, ale ona jest jak Era. To jest zawieszenie elektroniczne, regulowane. Ona ma taki charakter bardzo mięciutki. Natomiast wiem, że to działa lepiej niż w Afryce. Ten zawias tylny jest lepszy niż w Afryce. Dużo lepiej tłumi nierówności takie dla pasażera, powiedzmy, czy dla kierowcy. I całościowo super kanapy, bardzo wygodne, szerokie, bardzo miękkie, grzane. Plus właśnie to zawieszenie, które tutaj jest, sprawia, że ten motocykl jest turbo, komfortowy i wygodny na podróże. Ochrona przed wiatrem przyzwoita, nie najlepsza. Uważam osobiście, że na przykład Afryka w wersji Adventure Sport ma lepszą ochronę przed wiatrem. Najnowszy GS 1300 z tymi wielkimi, brzydkimi szybami ma lepszą ochronę przed wiatrem. Multistrada ma lepszą ochronę przed wiatrem. GS 1250 moim zdaniem porównywalną albo nawet gorszą ochronę przed wiatrem ma niż Tiger. Ten całościowo. Co tutaj jeszcze? Słuchajcie, silnik. Silnik jest dosyć fajną petardą. To znaczy on jedzie... Naprawdę jedzie przyjemnie, brzmi bardzo dobrze, jedzie fajnym momentem. Tutaj momentu jest bardzo dużo, to jest 130 kilka newtów i on jest dostępny całkiem dobrze. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ale chyba 7000. Albo 6 albo 7 tysięcy, muszę sprawdzić, nieważne, to nie jest takie istotne. Istotne jest to, że gładkość tego silnika sprawia, że mamy duży komfort jazdy w zakresie niskich obrotów, gdzie on sobie płynnie, delikatnie przy manewrach, ciasnych skrętach sobie bzyczy i sobie jedziemy, nie ma żadnych wibracji. Elastyczność tego silnika sprawia też, że bez problemu wbijamy sobie trójkę, nie wiem, czy tam przy 30 na godzinę i jedziemy i się rozpędzamy. A dodatkowo dynamika jest bardzo duża, tu mamy 150 koni i naprawdę autostradowo ten motocykl połyka kilometry, że hej.
Cudowny quick shifter. Bez dwóch zdań mogę o tym powiedzieć, że ten quick shifter jest chyba jeden z najfajniejszych na rynku. I to są plusy tego motocykla. Zawieszenie, quick shifter, silnik, brzmienie jest w miarę cichy, a jednocześnie bardzo pięknie brzmi. To są plusy. Minusy, słuchajcie, są takie. A, jeszcze powiem tak. Z plusów, chyba największa przestrzeń między kierowcą a pasażerem. Ten motocykl naprawdę jest duży i jest chyba też najwygodniejszy do tego, żeby mieć dużo miejsca, żeby jeździć z pasażerem. Natomiast z minusów ten motocykl jest najmniej sportowy ze wszystkich. To znaczy da Wam najmniej przyjemności z jazdy po zakrętach. On po prostu jest po pierwsze ciężkawy. Ta wersja waży 245 kg gotowego motocykla do jazdy. Wersja Rally Pro już 250 i to sprawia, że raz, że jest ciężki, najcięższy praktycznie ze stawki. Druga rzecz, wysoko środek ciężkości. Niestety ten motocykl jest słabo wyważony. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego układu tego silnika, baku, nie wiem do końca. Nawet w tej wersji z bakiem tam 20-litrowym czy 20-kilkolitrowym jest średnio, jeżeli chodzi o kwestię wyważenia. Wersja Rally Pro Explorer, gdzie jest 30-litrowy bak, już jest w ogóle kolumną straszliwą i tam naprawdę manewry, gdzieś tam ciasne manewry pomału są problemem bardzo dużym. On niestety przy małych, wolnych manewrach wali nam się w zakręty. Druga rzecz to takie średnio intuicyjne to menu i ten wolny ekran, który tak średnio mi się podoba. Poza tym jakichś specjalnych, dużych wad tego motocykla nie widzę. Nie jest też specjalnie awaryjny. Fajny. Moja żona mówi, że najfajniejszy, najbardziej komfortowy motocykl do jazdy we dwójkę. Dla niej. Przejdźmy sobie dalej. Mamy BMW 1000 XR. Co to jest tak właściwie? To jest też pewien pomysł na to, jak wydać 100 000 złotych. Jest to BMK, która ma silnik od 1000 R-ki, czyli od typowego ściga, 200 koni, tam ma 200 koni, tutaj ma tych koni, pamiętam dokładnie chyba ze 170. Mocny, bardzo mocny ścig, wsadzony troszeczkę w pozycję naturalną, pozycję taką turystyczną. Ten motocykl ma być wyścigowcem turystycznym. Nie jest adventurem, no niestety nie jest adventurem, mamy około 17 z przodu, prześwit niezbyt duży, prześwit typowy dla motocykla szosowego. I jeździ teraz tak, wygoda jako taka. Ten motocykl jest wygodny. Dla wielu osób, którzy jeżdżą na co dzień ścigaczami, powiedzą, że on jest turbo wygodny. Według mnie, porównując go do typowego adventura, jest taki średnio wygodny. Dlatego, że tutaj mamy nogi lekko podgięte w tył. Mamy dużo mniej miejsca między kanapą a nogami. Ta pozycja jest lekko bardziej taka wyścigowa niż typowo turystyczna gdzieś tam. Albo nawet powiem tak, jeżeli na co dzień jeździcie motocyklami takimi szybkimi turystykami, które kiedyś budowano, nie wiem, strzelam w tej chwili CB1000F, jakiś był taki motocykl, albo nie wiem, jakieś VFR-a 1200, albo coś takiego jeszcze, nie wiem co tam, no nieważne. Chodzi mi o to, że to były też motocykle, gdzie siedziało się trochę o wiele wygodniej niż na typowym ścigu, nie leżało się na baku, natomiast nogi mieliśmy trochę bardziej podkurczone niż w takim motocyklu Adventure. No i tutaj taka historia jest. Świetny quick shifter, oczywiście, elektroniczne zawieszenie, tak jak w większości tych motocykli. To wszystko działa dobrze, jak BMW, menu takie jak w BMW. Ochrona przed wiatrem bardzo dobra, bardzo przyzwoita. To ręczna taka sobie szybka, działa dobrze. Miejsce dla pasażera jest średnio mało, ale spokojnie można się odnaleźć bez większych problemów, natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że to jest motocykl sportowy. Teraz jak to on jeździ? Po zakrętach jeździ fantastycznie w ujęciu sportowym. Jest on bardzo zwarty, bardzo krótki, taki kartingowy bym powiedział, czyli taki krótki rozstaw osi, małe kółeczka, bardzo dużo mocy, świetne hamulce, genialne hamulce. Tiger notabene, zresztą wszystkie tutaj mają świetne hamulce. Tiger też ma dobre, ale ten ma naprawdę fenomenalne hamulce, żylety totalne. Kwestia jest, czy ktoś lubi ten silnik. Silnik po pierwsze nie jest taką rzędową czwórką japońską, która miauczy, pięknie brzmi, cichutko chodzi. On trochę rzęzi. Jak go odpalicie, nie jest super przyjemnie. Natomiast 4000 obrotów, on dopiero wtedy zaczyna jechać. To jest przyjemne, na przykład wtedy, kiedy chcecie sobie pomału chillować, gdzieś tam po zakrętach pojeździć i tak dalej, to on przyjemnie będzie się toczył, nie ma jakiejś gwałtowności w nim, w tym silniku, ani niczego takiego. Natomiast powyżej 4000 dopiero zaczyna jechać tak naprawdę, powyżej 6 jedzie bardziej, a tam dopiero powyżej 8-10 robi się piekło i tu naprawdę jest tej mocy w cholerę. Mi było na nim trochę ciasno, to jest pierwsza kwestia. I trochę ten silnik był taki dla mnie rozpędzający się. To znaczy, ponieważ ja zasadniczo chyba nie jeżdżę tak na wysokich
tych obrotach, nie jeżdżę tak bardzo sportowo, to ja wiecznie musiałem przelatywać między z tych 4000 gdzieś tam w górę i on cały czas miał takie poczucie, że on się rozpędza. I w związku z tym, że on się rozpędza, no to no nie wiem, miałem takie poczucie, że nie mam tej dynamiki takiej, jakbym chciał w każdym zakresie obrotów, w którym bym chciał. Więc dla mnie, ja bym go nie wybrał, to jest moje zdanie, ale polecam komuś, kto ma jakieś takie aspiracje i wywodzi się z typowego ścigania czterocylindrowymi sprzętami, to być może się odnajdzie w tym bardzo dobrze. Multistrada, Ducati. Motocykl, który po raz pierwszy chyba od dawna Ducati zrobiło bez tak zwanego Desmo, czyli na klasycznych zaworach i dźwigienkach i tak dalej. Fajne ma te przeglądy, przebiegi, no bo mamy tutaj 60 000, tak naprawdę jest serwis zaworowy, co 15 000 serwis olejowy, no to są duże przebiegi, które w stosunku do motocykli. Duża moc. To mamy 170 koni, ale tylko 125 Nm jak na tą pojemność. No oczywiście to, ja mówię tylko, to i tak jest bardzo, bardzo dużo, ale w stosunku do tych wszystkich motocykli jest mniej. I co to sprawia? Sprawia to, że ten motocykl ogólnie jest bardzo, bardzo szybki, natomiast jego takie rozpędzanie jest takie, bym powiedział, bardzo płynne. Bardzo mało, na przykład o tyle mogę powiedzieć, że na przykład Ducati, ten XR się rozpędza z tą prędkością, gdzieś tam ją łapie, o tyle ten po prostu przeskakuje te obroty z, nie wiem, z 2000 na 4 w ułamku sekundy. I on to robi tak płynnie, tak miękko, tak przyjemnie, że no nie czujemy tego jak w sposób taki agresywny, gdzieś tam taki, że motocykl chce nas trochę zabić. Przez to on jest bardzo łatwy do jazdy, moim zdaniem. Z ciekawostek wam powiem, był tutaj razem z nami na wyjeździe Krzysiek, który zrobił prawo jazdy kilka miesięcy temu. Przejeździł wszystkie te motocykle, czyli największe pojemności, największe moce i tak dalej. Fajnie sobie świetnie radził i dla niego Multistrada na koniec końców wypadła najlepiej, jako motocykl najprzyjemniejszy, najfajniejszy do jazdy. Osobiście mam też taki trochę wybór. Znaczy, to jest dla mnie najbardziej fajny motocykl do jazdy, taki fun bike, który nie tylko jest wygodny i komfortowy, ale naprawdę daje mnóstwo przyjemności z tego, jak się prowadzi, bo jest super wyważony, lekki i poręczny, z tego, jak jeździ po zakrętach, z tego, jaki dźwięk silnika daje, jakie daje fajne przyspieszenia, hamowania, jak to wszystko całościowo do kupy pracuje. Naprawdę, naprawdę mega fajna maszyna. Jeżeli macie 100 koła do wydania albo trochę więcej, no to weźcie go pod uwagę, bo uważam, że to jest turbo konkurent GS-a i wszystkich innych tak naprawdę. Naprawdę Ducati zrobiło mega, mega robotę. Ten silnik, ta cała rama, podwozie, konstrukcja, super. Elektronika najlepsza na rynku. Hamulce, żyleta, nie mam co mówić. Quickshifter, petarda. Mega wygodny dla mnie sprzęt, ale moja żona powiedziała, że do jazdy we dwójkę średnio. Być może to jest kwestia wibracji, jakichś tam silnika, które jej mniej lub bardziej pasują, dlatego na przykład, że Triumph Tiger 1200 jest gładki, GS 1300 czy 1250 też są w miarę gładkie w tym dolnym zakresie obrotów. Nawet XR jest gładki bardzo, natomiast Multistrada ma takie swoje lekkie poszarpywanki, bo to jest jednak V-ka. Mimo wszystko, więc taki jest charakter tego silnika. Dodatkowo samo zawieszenie, mimo że jest elektroniczne, ono według mnie jest takie najsztywniejsze z nich wszystkich. Najbardziej sportowe. Oczywiście nie powiedziałbym, że jest niekomfortowe. To jest nowoczesny zawias, który naprawdę wybiera wszystkie nierówności w bardzo fajny sposób. Cała konstrukcja jest bardzo sztywna i pozwala fajnie, szybko jeździć asfaltowo. Dodatkowo mnóstwo ludzi mówi, że ten motocykl nie jest terenowy, że to jest w ogóle tylko taki torowy prawie, że ścigacz. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że jest to typowy adventure. On ma wszystkie cechy adventure'a. Ma koła 19-17. Fajnie jedzie dołem. Te 170 i 180 mm tego skoku zawieszenia jest naprawdę mało, ale wystarczająco, żeby się poturlać po jakichś szuterkach, jakichś leśnych duktach, dojechać sobie nad jezioro i tak dalej. Wbrew pozorom, gdybyśmy założyli tutaj opony do tych wszystkich motocykli podobne, to mam wrażenie, że one by pojechały podobnie. Nie ma jakiejś szalonej różnicy między nimi. Naprawdę Multistrada V4S, bardzo, bardzo fajny sprzęt. Przechodzimy dalej. 1300 od GS-a. I od razu polecę za drugim razem 1250 od GS-a, bo to są dwa motocykle, za które trzeba dać 100 i więcej, albo 100 i mniej. Ten pewnie jest jeszcze do kupienia, jest tańszy, ten jest droższy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście
To ile on będzie kosztował zależy bardzo mocno od pakietów, które sobie weźmiecie. Czy chcecie mieć radary, czy chcecie mieć zawieszenia, jakieś pakiety enduro, albo pakiety jakiś travel, kufry boczne, podgrzewania i tak dalej, i tak dalej. A nawigacja, na przykład elektryczna szyba podnoszona, mnóstwo gadżetów, bajerów robi cenę. Najtańsza, taki GS, najtańszy 1300, to jest koło stówki tak naprawdę. Ten 1250, pewnie trochę mniej. I chyba jeszcze jest do kupienia, nie wiem do końca. No i teraz tak, odnieśmy to do sprzętów pozostałych. 1300 tak naprawdę jeździ tak, jak jeżdżą wszystkie GS-y. Mega stabilnie. Zakręty dla Kowalskiego, po prostu dla każdego. Nie ma drugiego takiego motocykla, który by pokonywał zakręty z taką łatwością. To znaczy z łatwością mam na myśli to, że możemy jednym palcem trzymać prawie że kierownicę, albo przynajmniej jedną ręką i chodzić po tych zakrętach prawo, lewo. Naprawdę nie wiem, patrząc w telefon prawie że, tak? Po prostu ten motocykl jedzie sam zakrętowo. To jest kwestia silnika, wyważenia, kół, rozstawu. Oni na tym pracowali latami, żeby to szło tak jak trzeba. I oba te motocykle, czy to będzie 1250 czy 1300, jeżdżą bardzo, bardzo podobnie. Różnica jest nieduża. Ten waży 237 kg zalany prawie że do pełna. Ten waży 240 chyba 8 czy 245 zalany do pełna. Tam między nimi jest różnica nieduża. Te 10 kg różnicy. Czy to jest dużo? No trochę jest. No te 10 kg nie powiem, że nie jest mało. Tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście warto jest dopłacać do 1300 mając 1250? Dla mnie ten jest dużo ładniejszy od tego, to jest pierwsza kwestia. Jeżdżą naprawdę bardzo podobnie. Jeżeli nie jesteście maniakami najnowszych gadżetów i tyle, to bym na pewno nie wymieniał z jednego na drugi, bo są świetne. Trzeba ale oczywiście, teraz tak, odnośnie wału. W 1300 podobno co 80 000 jest wymagana wymiana wału. Nie wiem z czego to wynika. Z tego co wiem z 1250 takiej sytuacji nie ma. Serwisowo chyba co 15 000 jeden i drugi, nie co 10 chyba jest jeden i drugi, więc tutaj podobnie wszystko. Ten ma więcej mocy i więcej momentu. Tutaj mamy 248 Nm momentu. Tu mamy 240, co ja gadam, nie 200, tylko 148 Nm momentu, tu mamy 140, chyba 5, coś takiego. Tych newtów jest różnica mała. W koniach jest większa, ponieważ tutaj mamy 130 kilka koni, 136, a tam mamy 145 czy 8. Pi razy drzwi, nie pamiętam dokładnie. Różnica też jest, słuchajcie, też duża w zawieszeniu. Tutaj mamy lagi cieniutkie, tam mamy lagi o wiele grubsze i podobno lepiej czuć w nim przednie koło. Ja myślę, że w obydwu motocykli przednie koło czuć podobnie. Może jakaś z drobną różnicą jest na 1300, rzeczywiście to przednie koło gdzieś tam czuć bardziej. Mówię o tym czuciu dlatego, że jest tutaj ten cały układ paralewera, tak? I w związku z tym te motocykle prowadzą się zupełnie inaczej. Natomiast one mają jeden bardzo duży plus w stosunku do pozostałych. Ten układ zawieszenia jest świetny do jazdy we dwójkę. Jest bardzo stabilny, ten motocykl nie nurkuje, przy przyspieszaniu również nie siada jakoś dziwnie. Przez to super szybko i stabilnie możemy jeździć po zakrętach, możemy jeździć wyprawowo, nawet z pasażerem. Co by nie mówić, nawet jeżeli według mojej żony GS nie jest z nich najbardziej komfortowy, bo Tiger jest bardziej komfortowy, to na pewno z mojego punktu widzenia jako kierowcy wożenie pasażera na tych wszystkich motocyklach najlepiej wypada na GS-ie. I nie ma znaczenia, czy weźmiemy tego, czy weźmiemy tamtego. Po prostu kwestia jest taka, że układ ten zawieszeniowy sprawia, że ja tego pasażera czuję najmniej. Najmniej czuję wszystkie przeciążenia związane z hamowaniem, przyspieszaniem, skręcaniem. Po prostu ten motocykl jest zbudowany w taki sposób, że tu jest duży silnik, sztywne zawieszenia bardzo, znaczy sztywne, źle powiedziałem sztywne zawieszenia. Cała konstrukcja ramy jest sztywna, wszystko jest po prostu zawieszone na paralewerach i telerewerach i te przeciążenia takie, tu nie ma gibkości żadnej ramy. W przeciwieństwie do wszystkich innych motocykli. Dlatego też, jeżeli jeździcie z pasażerem i naprawdę chcecie podróżować bardzo stabilnie i najmniej czuć tego pasażera, to najłatwiej będzie na tych wszystkich motocyklach. Niestety, to co powiem, najtrudniej jeździ się z pasażerem na 1200 Tigerze, dlatego że on ten zawieszeniowo jest bardzo przyjemny, ale dosyć długie skoki zawieszenia sprawiają i taka ciężar, który jest gdzieś u góry, sprawia, że no, walka z tą masą jest o wiele, wiele większa niż gdzieś tam w przypadku innych motocykli. I teraz tak, tytułem podsumowania. Co ja bym wybrał?
Jeżeli mamy do wyboru 1300 i 1200, osobiście wybrałbym 1250 GS-a, dlatego że jest dużo tańszy i według mnie wygląda lepiej i nie chciałbym się płacić za te wszystkie gadżety, które tutaj są za dużą dopłatą. Poza tym nie mogę znieść tej szyby, jak ona się podniesie do góry, to wygląda dla mnie to zupełnie tragicznie. Więc ja wybieram 1250 z dwóch GS-ów. Jeżeli miałbym wybrać motocykl do jazdy w pojedynkę z tych dwóch, na przykład typu sportowego, z XR 1000 i Multistrady 1200, Multistrady V4S, wybieram Multistradę, dlatego że ma cudownie brzmiący silnik, obroty, które są dostępne zawsze, cały czas, pięknie przyspiesza, fantastycznie jeździ po zakrętach, XR notabene też, ale Multistrada ma coś takiego, co naprawdę urzeka bardzo, bardzo mocno i ma genialną elektronikę. Jest o wiele bardziej komfortowa od XR-a. Gdybym miał wybrać coś z perspektywy mojej żony, czyli najbardziej komfortowy motocykl do jeżdżenia w dalekie trasy, to dyskutowałbym pomiędzy wyborem między Triumfem 1200 a na przykład którymś z GS-ów. Dlatego, że tak jak powiedziałem, GS jeździ najmniej problematycznie dla kierowcy z pasażerem, w przeciwieństwie do Tigera, ale tam jest najprzyjemniej. Kiedy nie wykonujemy manewrów jakichś ciasnych, bo tutaj GS wypada najfajniej, kiedy nie musimy robić jakichś nawrotek, różnych innych rzeczy, manewrów parkingowych, to Triumph wypada fantastycznie i naprawdę mega, mega przyjemnie. Mam wrażenie, że to jest taki typ motocykla, który możemy robić naprawdę tysiące kilometrów na strzała i specjalnie nie czuć zmęczenia. Nawet bym zaryzykował takie powiedzenie, że Triumph 1200 jest taką o wiele mocniejszą Afryką. Ma ten sam zawias, a nawet jeszcze lepszy. Jest o wiele bardziej komfortowy i o wiele bardziej dynamiczny niż Afryka. Więc w sumie czemu by nie? I to tyle z moich wyborów. Jakbym mógł wybrać, to bym wybrał Multistradę tak naprawdę z nich wszystkich. Nie? Bo naprawdę jest turbo fajna. GS-y są super, ale jakoś nie mogę się do nich przekonać cały czas. XR-a bym wybrał na szarym końcu. Nie? I to tyle, co chciałem do Was powiedzieć. Żegnam Was serdecznie z moich wyborów. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam dałem do myślenia. Wiem, że to jest kanał Łowców Niewygód, a przedstawiam tutaj się łowców wygód. Najwygodniejsze sprzęty i najdroższe w okolicy, ale myślę, że spośród nas jest jeszcze cała masa takich, którzy również rozpatrują te duże bajki dla siebie w przyszłości. Mega fajnie było pojeździć tymi wszystkimi sprzętami, także dzięki bardzo Adam, Love for Ride jeszcze raz. No i mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Także do zobaczenia. Cześć.